Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik pistacjowy. Ale zanim przejdziemy do przepisu, to chciałabym Państwu bardzo podziękować, że wytrzymali Państwo z nami tak długo. A mówię to dlatego, że ten film jest naszym 500. filmem na naszym kanale. A teraz już możemy przejść do przepisu i przygotować spód ciasta. A zrobić go możemy z 200 g herbatników maślanych i 100 g masła. Na początek przygotowujemy sobie foremkę okrągłą, tortownicę o średnicy 25 cm. Spód jej wyłożyliśmy papierem do pieczenia, a z boku układamy sobie taką folię. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa jej nie ma, nie musi jej układać. Do miski wkruszamy 200 g herbatników maślanych. Na razie tak lekko je łamiemy. A następnie bierzemy kulę do ucierania albo używamy miksera, blendera z funkcją siekania, ponieważ musimy pokruszyć te nasze herbatniki maślane na drobny piasek. Muszą mieć Państwo taką konsystencję, jak tutaj jest w misce. Wtedy dolewamy 100 g masła roztopionego i gorącego. Mieszamy albo łyżką, albo łopatką silikonową. Mieszamy tak długo, aż herbatniki wchłoną całe masło. Teraz wracamy do naszej foremki i te herbatniki z masłem wysypujemy na spód. Rozkładamy równomiernie. Najpierw lekko dociskamy, a później już dosyć silno ręką, łopatką i tworzymy spód ciasta. Po uformowaniu spodu foremkę wstawiamy do lodówki na czas przygotowywania reszty ciasta. A teraz masa twarogowa, do której potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 200 g śmietany kwaśnej 18%, 150-200 g cukru pudru, 500 g pistacji w skorupkach, a 270 g bez skorupek, 3 łyżki żelatyny i 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. 500 g pistacji w skorupkach, a 270 bez skorupek wrzucamy do blendera z funkcją siekania i zaczynamy zabawę. Kręcimy, miksujemy, trzęsiemy, potrząsamy, mieszamy, żeby wszystko się równomiernie miksowało. Dlatego mówię o potrząsaniu, o wymieszaniu, ponieważ od czasu do czasu trzeba to zrobić, żeby wszystko równomiernie i z góry i z dołu się zmiksowało. I miksujemy i robimy to tak długo, aż powstanie pasta z tych pistacji. Nam to zajęło około 10 minut. Możemy również przewracać nasz blender, jak Państwo widzą. To jeszcze nie konsystencja, którą potrzebujemy. Tutaj jest właśnie to mieszanie. I włączamy dalej i jedziemy tym mikserem, blenderem. To jest ta konsystencja, o którą nam chodziło właśnie. A teraz żelatyna, czyli 3 łyżki żelatyny wsypujemy do miseczki, zalewamy 100 ml wrzątku, zostawiamy, żeby napęczniała, a jak napęcznieje, mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. Następnie zostawiamy do przestudzenia, ale w międzyczasie przemieszajmy od czasu do czasu, żeby się nie zbrylowała. Żelatyna stygnie, a my sięgamy sobie po inną miskę, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dokładamy 200 g śmietany kwaśnej 18%, 150-200 g cukru pudru. Tu Państwo sobie sami regulują, czy mniej, czy więcej, tam bardziej słodkie, czy mniej słodkie.
No i tą pastę całą z tych pistacji, którą przed chwilą Państwo przygotowali. Uprzedzę Państwa pytaniem, tak, możemy kupić sobie taką pastę z pistacji, tylko proszę Państwa, nasza pasta jest tylko i wyłącznie z pistacji. Proszę szukać takiej, która byłaby naprawdę tak jak nasza, naturalna. Włączamy mikser i wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszamy. Teraz dolewamy żelatynę wystudzoną i wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna opada na spód, przykleja się do boków, to trzeba wszystko bardzo dobrze wymieszać. No i masa gotowa. Wracamy do naszej foremki wyjętej z lodówki, przekładamy masę pistacjową do środka. Wykładamy, rozkładamy, wyrównujemy. I teraz ta foremka z powrotem ląduje w lodówce, ale tak na minimum kilka godzin. Dlatego, że zanim przejdziemy do następnego etapu robienia, przygotowywania tego ciasta, ta masa serowa musi bardzo dobrze się ściąć. Czyli po kilku godzinach możemy dopiero przygotować ganasz, a ganasz przygotowujemy z 80 g białej czekolady oraz 80 g masła. I na koniec potrzebujemy jeszcze trochę pistacji do dekoracji. A my w kąpieli wodnej rozpuszczamy 80 g czekolady białej. Po rozpuszczeniu czekolada jest płynna, gorąca, więc zostawiamy ją do wystudzenia. A my do kolejnej miseczki dajemy 80 g masła i ucieramy na puszystą masę. Można to zrobić kulą do ucierania albo mikserem. Po utarciu masła dolewamy wystudzoną, rozpuszczoną białą czekoladę. Oba składniki musimy bardzo dobrze ze sobą połączyć. I wtedy dopiero możemy wyciągnąć z lodówki po kilku godzinach, kiedy ta masa serowa, pistacjowa się bardzo dobrze ścięła. Wyciągnąć tą foremkę z lodówki, ściągnąć bok, odkleić tą folię z boku. A jeśli ktoś nie miał folii, no to odcinamy rand od ciasta, prawda? Tylko proszę uważać, żeby się nic nie ponacinało. I teraz ten ganasz wykładamy na górę naszego ciasta. Delikatnie rozprowadzamy, wyrównujemy. Jeżeli coś spłynie po bokach, to również tam trzeba ładnie to rozłożyć. Pięknie wyrównane, pięknie przygotowane ciasto. No i na koniec jeszcze ten element dekoracyjny, te posiekane pistacje drobno układamy sobie we wzorek albo nie układamy we wzorek i posypujemy wierzch ciasta. No ale niestety nie mogą Państwo jeszcze przystąpić do konsumpcji tego pięknego ciasta, ponieważ trzeba go wsadzić na chwilę jeszcze do lodówki, żeby ten ganasz dobrze zastygł. A potem mogą go Państwo wyciągnąć z lodówki, pokroić i zjeść. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.